Witam Was serdecznie na Overdrive Fan Studio, a w dzisiejszym materiale zapraszam do prezentacji 4 gitarek o bardzo popularnych typach, ale gitarek zrobionych przez markę Arrow. Polska marka, ciekawe gitarki, łapeczka w górę, subskrypcja, bo nie wszyscy kliknęliście, dzwoneczek i za czołóweczką zaczynamy materiał. Myślę, że będzie to dość ciekawa prezentacja. Jedziemy! Tak, moi drodzy, w tym materiale po prostu zaprezentuję Wam 4 te najpopularniejsze typy gitar, czyli właśnie Tele, Strat, LP i SG, tyle że wyprodukowane przez markę Arrow. Są to, słuchajcie, gitary, które razem ze mną i z Xantypem były na Poland Rocku. Tam robiliśmy wykładzik, warsztaty, opowiadaliśmy o tych gitarach, odpowiadaliśmy na Wasze pytania. W ogóle było przesympatycznie. Mam nadzieję, że tą relację już Wam wrzuciłem, a jak nie, to będzie tutaj niebawem, ponieważ no, Poland Rock musi zaakceptować tą relację. Tam wszystko musi być na cacy, na legalu i tak dalej. I dlatego też jest okazja, aby nagrać po prostu ten materiał, abyście zobaczyli te gitary, nie w sensie historię, bo o historii gitar nagrywam osobne materiały, po prostu, żeby Wam w tym materiale zaprezentować poszczególne te instrumenty jako fajną alternatywę gitar na początek przygody muzycznej, chociaż jak się nagle okazuje, wcale niekoniecznie tylko na początek. Słuchajcie, nie ma co dłużej gadać, bo ten materiał na pewno i tak będzie długi. Zaczynamy od największej podstawy wszystkich podstaw, czyli od Tele. Od Tele, czyli jest to gitara Arrow, która jakże pięknie się nazywa TL11. TL11, no jest to po prostu tania, aktualna, budżetowa wersja odpowiadająca kształtowi Telecastera, ale zobaczcie, z daleka naprawdę przepięknie wygląda. Teraz Wam przebijam zdjęcie prawdziwego Telecastera. Nie no, przecież chyba większość z Was kojarzy Telecastery. Słuchajcie, firma Arrow no, robi te niedrogie gitary, jak się okazuje, naprawdę bardzo fajne i cieszę się, że mam możliwość jakby współpracowania z tą marką i zaprezentowania Wam tych gitar. No zobaczcie, tutaj wszystko się zgadza. Ociosana decha, 2 przetworniki, no i mostek, tak jak kiedyś się robiło, czyli z 3 jakby podwójnymi siodełkami czy tam wózkami do regulowania intonacji. Trójpozycyjny przełączniczek, głośność, ton, czarny pickguard, gryf klonowy, podstrunica również, nawet kształt główki jest taki trochę ala Tele. Przy czym tutaj radius nie jest taki jak te oryginalne teleszczaki mają, tylko jak ja sprawdzałem sobie, bo nie ma to na stronie producenta. Tutaj radius, z tego co ja swoimi metodami sprawdzałem, jest około 16 cali, czyli dość płasko. Dla niektórych to nawet dobrze. Można fajną akcję ustawić i to może nawet nieźle służyć. Tak samo mamy 22 progi tutaj. Korpusik wykonany jest z Topoli. Przyjemna, słuchajcie, gitareczka. Ja na sam koniec w ogóle tego materiału zrobię Wam takie przebity, takie strzały. Pierw jedna, potem druga, potem trzecia, czwarta, abyście też zobaczyli. Ale kilka jakichś dźwięków. Gra to, ale muszę włączyć nagrywanie. Czekajcie. No dobra, i gram. Jestem na klinie na Leneju IRT Studio. Zobaczymy drugą pozycję, znaczy w sensie, no tak, obie przestawki. No i mostek. I co? Co wy na takiego tele?
To jest właśnie tele. Nie to. Ale z małą chrupkością. Do momentu, bo troszeczkę mam problemów technicznych, ale już chyba ogarnąłem. Prawda? Teraz czas na leada. Czy na tele da radę grać jakieś pangroki? Mi się na przykład podoba. Lubię w ogóle zagrywki na niskich dźwiękach na pojedynczych strunach. Nie typu takie. No ale można, ale bardzo uniwersalna gitara. No tutaj jeśli chodzi o strój, to jeszcze można byłoby troszeczkę pogadać. Wiadomo, gitary są w miarę nowe, tam je trochę używaliśmy na warsztatach. Natomiast spoko, gitarka kosztuje w tym momencie jakieś 560-570 zł. Naprawdę fajny instrument na początek. Jak ktoś po prostu najlepiej chce się skupić na ćwiczeniu, a nie tam na jakichś dziwnych cudach. Wszystko co trzeba ta gitara ma. No to jedziemy do w takim razie odświeżonej wersji Telecastera, czyli właściwie o następcy Telecastera, czyli do Strata. W Telecasterze mieliśmy ociosaną dechę, a teraz mamy Strata, właściwie dwa Straty, który ma opływowy kształt. Mam akurat dwa Straciki, ponieważ pięknie widzimy, że mamy tutaj wersję, po pierwsze w opcji z klonową podstronnicą, jak i z podstronnicą ciemną, tylko czy to jest Palisander, czy to jest Laurel. Nie chcę was skłamać, wiecie, potem mi wypomnijcie, że Pawson to kłamie w tych swoich filmach. Palisander, moi drodzy, Palisander to rzadkość w gitarach tej klasy, bo słuchajcie, straty są tańsze od Teleszczaka. W zależności od koloru 400-460 zł kosztują. I jak widzimy, mamy wersję klasycznego Strata z 3 singlami oraz Strata z humbuckerem przy mostku, czyli coś, co w zasadzie ja tak naprawdę lubię. I sobie przy okazji zobaczymy, czym to się różni. A czym się różni w ogóle sam Tele od Strata, tak jak już wam mówiłem. Korpus tak samo, tutaj mamy piękny z
z Topoli, gryf, właściwie to jest to samo. 3 przestworniki, 3 przetworniki, 5-pozycyjny przełącznik, głośność 2 tony, no i mostek tremolo z wajchą, czego tam nie ma. Oczywiście wajcha gdzieś jest. Wiecie, nie wiem kto to ogląda, może pójdę po wajchę. Ta jest, wajcha jest w woreczku z częściami. O, to skoro to jest klasyczny Strat z 3 singlami, to tutaj wkręcę wajchę. Czyli mostek tremolo. No, więc mamy, słuchajcie, Stracika, przelecimy sobie wszystkie barwy po kolei. Nagrywa się? Nagrywa się. To jest właśnie Stracik. Przepniemy się teraz na tego czerwonego, żeby mu nie było smutno. I teraz zagram wam na tym, tylko sobie włączę jakiegoś kranczyka małego. I tu już jestem na tym humbuckerze, nie? Teraz humbucker i to. Tu już słychać moc tego humbuckera, nie? A jestem wcale nie na mocnym przesterze. Teraz jestem na mocniejszym przesterze. Pamiętajcie punk rocki stamtąd? Momencik, znowu mała awaria. Chyba dla kompa jest za gorąco do nagrywania tych materiałów.
tutaj już słuchać heavy metal, nie? Dobra, to teraz dla tych, którzy nie wiedzą, bo to jest częste pytanie. Gitarę z singlem czy z humbuckerem? Posłuchajcie sami. Porównanie singla do humbuckera. Jak sami widzicie, raz humbuckery się sprawdzają znakomicie, raz single się sprawdzają znakomicie. To naprawdę zależy od tego, co gramy, jak gramy. Ja dlatego mam gitary z singlami, z humbuckerami. Więc to już decyzję zostawiam każdemu z Was osobna. A teraz, moi drodzy, małe podstrojonko i biorę się za gitary Gibsono podobne. No dobra, żarty się skończyły, czyli czas na gitarę typu Les Paul, czyli dokładnie Riffster LP22. Najdroższa z całej czwóreczki, bo to jest gitara, która kosztuje już ponad 1000. No, ale tak naprawdę widać, dlaczego kosztuje, wiecie. Zacznijmy od tego, że no tutaj no, jest trudniejsza do wykonania. Gryf jest sklejony. Mamy tutaj naprawdę gruby korpus z mahoniu. Nawet powiem Wam szczerze, że te progi tutaj no są tak ładnie, lekko zaokrąglone. Round edges, jakby tak powiedzieć. No znacznie lepszej jakości. Nie wiem, są stalówki? Ja nawet nie sprawdziłem. Nic nie napisali, ale no widać jakby, zresztą nawet po tych symbolach możemy sobie sprawdzić, że Strat i Tele mają symbole 11, a tutaj jest w symbolu jakby 22, czyli tak jak byłyby wyższą serią, co nie znaczy, że dla kogoś mogą być wybitnie lepsze. No ale no na pewno są ciutkę jakby lepiej wykonane i droższe z uwagi na to też muszą być. No tutaj mamy no co, 2 humbuckerki i to co każdy Les Paul, że tak powiem, powinien mieć. Tak, przełączniczek, mostek stały, taki typu Tunematic, 4 gałeczki, 2 tony, 2 głośności, w sumie odwrotnie pokazałem. Klucze 3 plus 3, no i mamy też tutaj binding, wiecie, te wszystkie pierdoły, te bindingi, te cuda na kiju, te bloki trapezowe w środku też tutaj robią znacznie, no podwyższają jakby koszt tej gitary. Natomiast podstronica tutaj jest niby również też palisander, aczkolwiek jak mam być szczery, to no porównajmy sobie palisander tego Les Paula z palisandrem stąd. Coś mi się wydaje, że tutaj może być jakieś małe zamieszanie. To mi, no chyba, że jakiś jest mega ciemny kawałek, to mi wygląda
Nie wiem nawet, czy to... Nie chcę powiedzieć, że heban, ale no wygląda troszeczkę inaczej niż tutaj. Nie wiem, o co tutaj chodzi, dlaczego tak to wygląda. No ale tak jest. Jeżeli coś się gdzieś tam bardziej wyjaśni, to wam oczywiście napiszę. No i tutaj już to brzmienie słychać, że jest zupełnie inne. Zobaczcie, jaką mamy głębię tutaj. Tak, jestem na full. No tutaj już słychać to, no tego mięsistego, ciepłego humbuckera. No i zarazem tą jasność dopiero nam się włącza przy hambie tutaj, no aczkolwiek niektórzy twierdzą, że straty brzmią druciano i za bardzo skrzeczą, nie? A tutaj już jest... Jest kiepska pogoda do nagrywania, nie mam klimy. Jest mi raz co chwilę gorąco, raz chłodno, jak sobie, że tak powiem, ozimniam. No i gitarka też dostaje, struny też dostają tutaj, nie? Przez to. Progi są dobrze wypolerowane. Nawet chyba lepiej niż tam. Wiadomo, że jak ktoś jest fanem Slasha, to nie kupi sobie Tele ani Strata, tylko sobie kupi właśnie Les Paula. No to tym się najczęściej wzorujemy naszymi jakimiś idolami. I teraz dobrze zagra i na klinie. A przesterze, nie? Jak no, flery glał. A jak to było?
Chyba jakoś tak to było, tylko nie wiem, czy w tej tonacji. Szczelam. No dobra, słuchajcie, mamy LPK. Czas na SG-ka. O SG przyznam, że nie będę się za długo rozgadywał, ponieważ jak zobaczyłem żółtą wersję tego SG, to nie wytrzymałem i musiałem nagrać osobny materiał, który już jest na kanale, więc LG oczywiście jest w jakichś takich kultowych kolorach typu czarny wiśniowy, ale żółty po prostu moim zdaniem rozwala system totalnie. No a gitara typu SG, no to co? Również dwa humbuggerki, również stawy mostek, ale nieco inny kształt, troszeczkę inny korpus, inaczej to wszystko wygląda. Tu już jestem bardziej przekonany do tego palisandru, tak to wygląda. Główka i klucze właściwie wydaje mi się, że są takie same, jakie były u tamtego kolegi, więc jakby trzeba się skupić na kształcie. I ta gitara, mimo że ma wklejany gryf, zobaczcie, ma tylko ten binding tutaj z tej strony, ma progi normalne, a jeżeli Les Paul może mieć nienormalne, takie tak jak ten Stradidak, dzięki temu też jest tańsza, bo kosztuje tam 800 60 czy 800, no 900 powiedzmy, o, nie? No i co? I też gra tak jak trzeba. A ja mam znowu awarię. Dobra, już chyba, znaczy póki co znowu chwila oddechu na awarię kolejną. Tutaj słyszycie różnicę między LP-kiem a tym? Ja trochę słyszę. Ja taką gitarę mam, to od razu chcę grać. Dobra, słuchajcie, nie ma co na tym grać, bo mówię, ta sztuczka, właściwie bardziej ta żółta, ma swój osobny materiał, więc teraz, żeby tej czarnej nie było smutno, żebyście nie mówili na mnie, że jestem gitarowym rasistą, to na nie trochę pogram. I dosłownie na identycznych ustawieniach, tak samo mikrofon oddalony od wzmacniacza, który tutaj jest za mną. Ten sam wzmacniacz, ten sam gitarzysta, postaram się grać, nie wiem, z taką samą siłą oczywiście, o ile mogę, i kilka różnych riffów wam zagram, żebyście sami przekonali się, co jest dla was. Strat, tele, czy SG, czy LP. Będę korzystał najprawdopodobniej tylko i wyłącznie z przystawki przy mostku i przystawki przy gryfie, ponieważ no, w Stracie jest tyle możliwości, tam może być środkowa, druga z pierwszą i druga z trzecią, więc skupię się na razie na czymś takim. No dobra, lecimy.
Wiadomo, że oczywiście grałem jakieś tam riffy w jakichś tam rejestrach, grałem ich mało. Natomiast dajcie znać mimo wszystko w komentarzach, które brzmienie, ewentualnie w którym riffie, czy w jakim, czy przester, czy czystym wam się najbardziej podobało. Bo mówię, gitary są inne, jest inne odczucie w graniu na nich. W jednej jest inny fan, taki fan. Też nie o to chodzi, że są te momenty oczywiście, że na czymś się gra lepiej bądź gorzej, ale też są takie momenty, że brzmią inaczej, jest inny feeling, ale się gra równie fajnie. No wiecie, tak jak nie wiem, jedzenie lodów. Jedni lubią lody truskawkowe, drudzy czekoladowe, śmietankowe i właściwie wszystkie smaki są fajne, ale inaczej smakują. Tak samo tutaj inaczej smakuje gra na tych gitarach, więc czekam na wasze komentarze, którą wy preferujecie. To, że ja jestem fanem stratów, fanem offsetów, to nie znaczy, że jestem zamknięty na te wszelkie gibolowe tematy i co gorsza, gdzieś tam mi się zaczynają podobać. Mam nadzieję, że, że to nie pójdzie w złą stronę jeszcze bardziej, znaczy, że mi się jeszcze bardziej nie zaczną podobać, ale mam tutaj klapkę bezpieczeństwa, więc myślę, że będzie ok. Słuchajcie, te gitareczki, wezmę je może do łapy, żeby nie było smutno. I te gitareczki no, są dostępne ogólnie na rynku. Są fajnymi produktami, naprawdę uważam, że jest spoko. Jakbyście byli zainteresowani, to ja oczywiście zapraszam na Muzyczne Graty, bo na pewno oferta również wzbogaci się o gitary Arrow, zarazem jeśli chodzi o sklep, jeśli chodzi o wypożyczalnię, także zapraszam, a możecie kupić oczywiście gdziekolwiek indziej, również też tego wam oczywiście nie mogę zabronić, a czasami nawet i polecam. Także moi drodzy, to by było na tyle, cieszę się, że mogłem zaprezentować te gitarki i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Dzięki serdecznie marce Arrow, dzięki Xantepowi za wspólny wypad na Poland Rock i za możliwość ogrywania tych gitar. No i słuchajcie, do zobaczenia w kolejnych materiałach na Overdrive Fan Studio. Dziękuję serdecznie patronom kanału za wsparcie, łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, no i piszcie koniecznie komentarze, dawajcie te łapeczki, bo to naprawdę pomoże wypozycjonować post, podbijajcie, bijcie też na Facebooka, TikToka i do zobaczenia w kolejnych materiałach, oczywiście na Overdrive Fan Studio. Do zobaczenia, pa pa!